Nie chcę wam tego pokazywać, bo jest to dosyć drastyczne. Wyobraź sobie moment, w którym patrzysz i nie wierzysz w to, co się dzieje. Zastanawiasz się, czy to zmęczenie, brak snu, czy może zjadłeś coś podejrzanego, co ci zaszkodziło i masz halucynacje. Tak właśnie czułam się w Kanur podczas rytuałów Teyam. Zwłaszcza w momencie, kiedy przez ponad godzinę patrzyłam, jak wrzucają śmiejącego się człowieka do ognia. Przyjechaliśmy dzisiaj na lokalne święto i tutaj za mną teraz możecie zobaczyć Witka, ale jest. O, on robił ładne zdjęcie zrobiłeś. Ja też teraz muszę tam pójść i zrobić zdjęcie. I słuchajcie, za mną teraz panowie się przygotowują, będzie zaraz kolejny pokaz. Tutaj pana ubierają w takie śmieszne coś. I za chwilę będą tańczyli tam przy ognisku, także dzieje się bardzo dużo. A zapomniałam powiedzieć najważniejszego, jest słuchajcie 4:19. Wstaliśmy o godzinie 3:00, żeby tutaj dojechać, także nie jest łatwo, ale mam nadzieję, że warto. A w ogóle to chodzimy na bosaka też. Święto, które wam dzisiaj pokażę, jest obchodzone w północnej części Wybrzeża Malabarskiego od tysięcy lat. Zobaczycie tu szalone tańce, krwawe ofiary i przepowiednie. Pokażę wam również, jak w ludzi wstępują bogowie, bo Teyam oznacza człowieka, który przybiera postać Boga. Odsunęłam się od nich na chwilę, bo aktualnie panowie ukręcili kurze głowę i jakąś ofiarę z krwi robią. Nie chcę wam tego pokazywać, bo jest to dosyć drastyczne. I no czekam, aż się skończą te bardziej drastyczne fragmenty i wrócę robić zdjęcia po prostu. Wiem, że powinnam dokumentować też takie rzeczy, ale jest mi ciężko. Teyam przygotowuje się do swojej roli już od dziecka, a przygotowania do każdego rytuału trwają wiele godzin. Najpierw jest malowany i przystrajany w specyficzny sposób. Następnie Melo recytuje historię związaną ze swoją postacią. Niektórzy tańczą, a jeszcze inni wplatają do rytuału elementy tradycyjnej sztuki walki. Łącznie w rytuale Teyam rozróżnia się około 400 postaci bóstw. Teraz czekamy, aż ten pan dojdzie do tego stosu. Wszyscy już, zobaczcie, ludzi czeka. Masakra, nie? Około godziny go tam rzucali do tych węgli i na ten ogień. Godzinę czasu. Straszne i fascynujące jednocześnie. Co teraz? Zadowolony jest. Wielu ludzi wierzy, że bogowie naprawdę wstępują w ciało Teyama. Wierni płaczą, przynoszą drobne ofiary i przychodzą po przepowiednie. Teyam nie odmawia nikomu, robi to, co do niego należy.
Przyznam, że z podziwem patrzyłam na mężczyznę, który po porannym rytuale w ogniu siedział długie godziny w słońcu i cierpliwie rozmawiał z każdym, kto do niego podchodził. A kolejka była długa. Znaleźliśmy kuchnię festiwalową i zobaczcie tam, jaki kociołek, po prostu mega, mega wielkie to jest. Ryż, warzywka świeże, dopiero w ogóle jest 7:53, bardzo wcześnie. Everything is very big. Yes. Here everything baking to coconut oil. Oh, okay. Nice. And smells Boiled good. rice put into water. Ale wielki garnek. A tutaj ryż już ugotowany. Porównajcie sobie do moich nóg. Jaka porcja. Kokos. No i pan mówił, że wszystko robią na oleju kokosowym. Kapucha. Tutaj worki z ryżem. No. A co to? Jakiś sosik. Sambar. Aha. Idziemy na plażę. Ja się w końcu dał nam chwilę wolnego. W końcu. Ale mamy aparaty. Tak, no oczywiście, żeby nie były aparaty też są. Także takie półwolne. Ale idziemy na plażę. A gdzie tu aparat? Jeśli oglądaliście mój film z RPA, w którym opowiadałam o Rastafarianach w Knightsnie, to będziecie pamiętać, że mówiłam tam, że już niedługo będę mogła zanurzyć nogę w Oceanie Indyjskim od innej strony, od strony Indii po prostu. I to jest właśnie ten moment. Także jak ktoś z was tego jeszcze nie oglądał, to niech szybko nadrabia. A ja idę włożyć nogę do wody, żeby tradycji stało się zadość. Ucieka mi woda. Jest zaliczone. Zabieram was dzisiaj na lunch. Nie mamy w ogóle co zjemy. Mamy tutaj takiego pana, który gotuje, ale wszystko póki jest bardzo dobre i postanowiłam wam też to pokazać. Dzisiaj mamy taki piękny lunch. Tutaj jest makaron ryżowy z kokosem, jakaś taka kapustka. Tutaj jest ciecierzyca z cebulą. Tak wygląda w jakimś sosie curry. No i sok grejpfrutowy, nie, sok winogronowy. Także wygląda wszystko bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie smakowało tak jak poprzednie rzeczy. Czyli naprawdę fajnie. Witam was dzisiaj z mojego pokoju. Jest godzina 3:54 i jedziemy na kolejne święto. Ja się wysmarowałam filtrem, więc świeci się po prostu niemiłosiernie, ale liczy się przecież to, żeby
dobrze znieść upał i dzień. Także dam jakoś radę. A jak wrócę, to pokażę Wam w końcu miejsce, w którym teraz nocuję, bo o poprzednich 3 totalnie zapomniałam. Jak widzicie, ludzi jeszcze jest bardzo malutko i to jest chyba najmniej, odkąd w ogóle zaczęliśmy chodzić na te festiwale. To najmniej jak widzę. Tutaj już panowie coś gotują, może podejrzymy co. Coś kroją, ale nie wiem co. Hello! Ludzie są tutaj bardzo mili, siedzieliśmy sobie z tyłu na krzesełkach, czekaliśmy aż się wszystko zacznie i wyobraźcie sobie, że poczęstowali nas ryżem na słodko, z bananami, także bardzo miło. W ogóle nie chcę tutaj za bardzo chodzić, bo nie wiem, czy będziecie teraz ze mną widzieć, ale tutaj wszędzie śpią ludzie i nie za bardzo chcę ich budzić. Niech sobie jeszcze trochę pośpią. No a za chwilę się wszystko zaczyna. Jest godzina 4:57, to podejrzewam, że o 5:00 wszystko się zaczyna dzisiaj. No my jesteśmy tu już prawie od godziny i będziemy do 7:00 dzisiaj, także dzisiaj krótko. No i zaczyna się. Chłopaki już idą z Anią, żeby robić zdjęcia. Te jamy można zobaczyć od września do maja w wielu świątyniach. Najlepiej będąc na miejscu pytać lokalnych mieszkańców o to, co dzieje się w okolicy. To teraz pokażę Wam mój pokój, ale ostrzegam, że mam naprawdę duży bałagan i mam to gdzieś. Tutaj jest wejście. Proszę bardzo. Dość mocno się otwiera, więc nie będę teraz tego robić. Mam taki przedsionek, co jest bardzo złe, bo pomimo tego, że są okna, no to tutaj się zatrzymuje ten lekki chłodek, który wpada, a do części właściwej w ogóle nie dociera, więc jest mi za gorąco. Jak widzicie, mam rozłożoną moskitierę, którą sobie kupiłam taką podróżną. Ona jest bardzo fajna, bo można ją łatwo odczepić i nie uszkadza się żadnej ściany ani nic. I również jest bardzo lekka. A przyczepiłam ją, bo niestety, ale mam w pokoju karaluszki i inne pająki, więc po prostu wolę mieć moskitierę, żeby się nie stresować. Tutaj mam stolik z mega bałaganem. Tutaj również mam trochę bałaganu, ale jutro się już będę pakować, więc będzie trochę lepiej. Mój plecak, umywalka i tutaj się wchodzi do łazienki. Nie ma żadnego karaluszka, nie ma aktualnie. Ale światło. I jest fajnie, bo łatwo zachować czystość, bo jest tutaj takie coś do ściągania wody, także z tego korzystam. No, także tak się prezentuje mój pokój. Powiem Wam, że byłoby ok, gdyby nie fakt, że jest tutaj za duszno po prostu i ten wiatrak naprawdę praktycznie nic nie daje, więc jestem ciągle zmęczona i niewyspana. Ale to jest ostatnia noc i jutro przenosimy się w kolejne miejsce. Z perspektywy czasu te wydarzenia wydają mi się chyba jeszcze bardziej niezwykłe. Cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć, zobaczyć na własne oczy i poczuć tę wyjątkową atmosferę. To nie koniec niebezpiecznych rytuałów na tym wyjeździe, ale najpierw zabiorę Was na piękne rozlewiska. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!